chodzi tutaj, żeby pomyśleć, żeby się troszeczkę... Albo samemu coś zrobić. Albo samemu coś zrobić, dokładnie. Tak, tak, drodzy widzowie, wyprowadzamy się. Pokazujemy wam pewne plusy i minusy, jeżeli chodzi o stricte rasy. O, muchomor. Gdzie? Aha. Przekonała nas do końca, że słuchajcie, opalanie nie jest najlepszym pomysłem. Tak, tak, drodzy widzowie, wyprowadzamy się. Nadmiar pozytywnych komentarzy o ładnym kolorze desek spowodował to, że się zawstydziliśmy. Zabieramy ze sobą blachę i spadamy. Tak. Blacha najważniejsza. Blacha najważniejsza, bez blachy to człowiek daleko nie pojedzie. Dobrze. Dobra. Dobra, robimy porządny, bo tutaj jak widzicie membrana nie jest wodoszczelna, ona jest paroizolacyjna i popatrzcie co tu mi się działo. Najwyższy czas już to, miało być oczywiście wcześniej skończone rynny i nie były. Jesteśmy na dachu oczywiście. Tak, jesteśmy na dachu. Także tam już zrobiliśmy, tylko ta część nam została. Cyrk jest jak diabli, żeby to zrobić. Musimy, to po prostu będzie i to idzie pod spód, pod blachę i do środka rynny. Nie ta folia? Chyba już to mówiłem. Tak, tak. No ale to tutaj możecie teraz zbliżyć to zobaczyć, bo specjalnie poszłam po aparat. No to jest taka gruba folia. To jest nie... Tak, bardzo gruba. Najgrubsza chyba jakie są pod fundamenty. Tak, dobra, dokładnie. daj mi na chwilę telefon. Ja pokażę co tu Klaudia robi. O, Klaudia, proszę jak się poświęca. To jest poświęcenie, proszę Państwa, niesamowite. Klaudia, tu się w ogóle trzymasz tej, ona na tym drabinie stoi, popatrzcie jak się... nie stoję, ale się nie trzymam, no. No właśnie. Dobrze, ale co, ja mam tutaj wejść teraz na górę? Nie, Klaudia, zostaw mnie tym pięknym okolicznościom przyrody samemu, bo swoim wyglądem popsujesz mi tu wszystko. Słuchaj, nikt cię nie słucha. Nawet mucha bez brzucha cię też nie słucha. Ja tam koło ciebie powinnam być chyba, co? Ja tu sobie poradzę. A ja mam trzymać to po prostu napięte. Tak, nie, żadne napięte. Klaudia, ty przede wszystkim dbaj o swoje bezpieczeństwo. Dobrze. O nic poza tym. Dobrze. A tak jak trzymasz już jest super. Okej. Ale czekaj, nie, jesz. No ja, dobrze robisz, ale jesz. Czekaj, bo tam już masz trochę za dużo. Poczekaj. Strasznie się masz. Poczekaj, bo to chyba tu masz za dużo tam. Poczekaj. Czekaj, bo cię ją całą ciągnę. No nie, może całą ciągniesz, ale tutaj trzeba. Ale Klaudia, nie wrzucisz, jak ona jest pogarbiona. Czekaj, ja tego chcę zobaczyć, ja ją całą dźwignąłem, bo jak ją całą ciągnąłem. No a ja. Cholera, ja Poczekaj. Klaudia jako główny majster zadecydowała, że ma lepszy pomysł i chyba faktycznie ma lepszy. Ja przez 17 godzin nie chciałem się jej słuchać. Nie ma nic gorszego jak kobieta jak ma rację. Mówi, żeby zrobić coś takiego. Dać tu i przeciągnąć. Proszę cię nie pisać. Jeszcze na ciebie mam czekać, tak? Nie dość, że lepszy pomysł dałaś, to jeszcze mam na ciebie czekać. O, Powiem ci, że chamstwo to... Czekaj. Aha, dobrze. Widzicie, kto na to wpadł? Ja. Dobrze. I będę się z tobą dzisiaj przez cały dzień całował, będziesz mnie prosiła o to. A ja nic. O, muchomor. Gdzie? Aha. Czy tak pięknie wyglądam? Ale wysoko urósł. No, duży. Jakiś Co? musi być strasznie zjadliwy. Amanitka. O. Amanitka. Dobra. Nielegalna amanitka. To moje drugie imię. Dobra. Tyle, co? Zobacz. Tak, więc. Powiem wam, że ja nie mam doświadczenia z blachami w ogóle, znaczy teraz już mam, ale wcześniej nie miałem i bałem się, że jak tutaj zostawię tu potwornie od tej strony w takie wieczne dni dymu, na zasadzie drzewa są poziome. Od tam, tutaj. I jakoś bałem się, że zostawiając taki daszek
wiecie, no może porwie go, czy tam połamie, no bo tak ludzie pokazują, że te dachy tak latają, szczególnie właśnie te blachowe, bo one są lekkie. Nie ma co ich ciężaru własnego nie ma, żeby to trzymać. I co nie wiedziałem, to stwierdziłem, że tak zrobię. Teraz wiem, że chyba trzeba było inaczej, ale nie cieknie. No nie ma nigdzie wilgoci ani coś, więc też tak nie ma co dramatyzować. Szczególnie, że to jest, mówię, tymczasówka, która będzie pewnie z nami do końca naszych, prawda, dni. To bardzo mnie cieszy. Klaudię mniej. Tak jakby. Dobra, dobra. Bezczelność. Ja tutaj się pytam, tutaj majstra, czy chce rękawiczki, a ten do mnie mówi, że jestem bezczelna. No. Kolejny dzień zmagań z rynną, ale wiecie co najgorsze? O, idzie Himen, że no pada. No wiemy, mówiliście, my też sobie zdawaliśmy z tego sprawę, że trafimy na taką pogodę, no ale cóż, no taka kolej rzeczy. Dupa to dupa, Więc jak to mówią. tak, to zmagamy się z rynną, kolejny dzień. Znaczy kolejny, chyba drugi, prawda? Znaczy, tak, bo tam tylko założyliśmy kawałeczek, a to się kompletnie nie liczy. Dobra, mama, potrzebuję wkrętarkę, jakbyś mi dała. Dobrze, czy ci ty ją dałeś tam? Klaudia mi ciągle mówi, że jestem niepoważny. Przecież to nieprawda, ja wcale nie jestem niepoważny, jestem bardzo niepoważny. No to ja wiem. Dobra, chyba ładnie, co? Ja nie wiem. Mi się podoba, ale czy komuś się spodoba. A wam się podoba? Mam nadzieję, że te osoby, które dostaną, to im się spodoba. Dobra, poczekaj. Już teraz będą wiedzieć, co dostaną, więc za późno. To jest jedno i teraz mniejsza wersja. Tutaj jeszcze idzie. Czekaj, muszę sprawdzić tylko listę życzeń. Dobrze. A skąd wiesz, że to lista życzeń, a nie złorzeczeń? A, bo sama ją napisałaś, no tak. Oj, nie przesadzaj. Poczekaj. To jest ból i mydełko. Dobrze. Widzicie, wspominaliśmy wam właśnie, że robimy taką świąteczną ofertę. Pokaż, no już nie bądź taka. Świąteczną czy mikołajkową, w zależności akurat tutaj chyba ktoś nie Gdzie na Mikołaja komuś dać mydło? Daj spokój, na pewno się obrazi. Mówię, ale ty jesteś... A co na święta? Skarpety dostać, tak? No. Ale mydło? cała rodzina będzie rżyła chyba. Nie wiem dlaczego rodzina nam co roku zawsze skarpety daje. Nie wiem, czy wy też tak macie, że skarpety zawsze tradycyjnie na święta? Oczywiście w jakieś świąteczne motywy. Chyba nawet teraz mamy jakieś takie świąteczne skarpety, które dostałam i wiem od kogo. Zawsze skarpety. Chyba, wiem. Skarpety dobre. Wina, skarpety zawsze... dobre na każdą okazję, bo zawsze cebulak jest. Tak, bo Marcin jest zawsze cebulakiem i dlatego chyba dostajemy, przez to, że ja jestem z nim, to też tradycyjnie dostaję skarpety. Więc rodzinko kochana, zapraszam. Tylko nie skarpety. Tylko nie, znaczy no wiecie, no. Wiecie dlaczego ja jestem cebulak? Bo ja mam takie skarpety, które po prostu nie wytrzymują za długo, ale są zarypiste. 100% bawełny, żadne rozciągliwe, takie najprostsze, zwyczajne 100% bawełniane. I niestety one nie są takie wytrzymałe,
ale po prostu je uwielbiam. No tak, ale ty dostajesz zawsze z jakimiś motywami Mikołaja, czy no Cza- jak to jest tradycja, zawsze skarpety i tak dalej. Teraz zresztą powiem Wam, że w sumie z prezentami na święta to ciężko jest, bo No. kiedyś to człowiek się cieszył wszystkim. Pomarańcze jak były. Ja pamiętam, jak była za małego, jak były takie paczki w takich reklamówkach albo takich workach, zwyczajnych workach się dostawało i tam była czekolada, pomarańcz, orzechy, takie super nawet- rarytasy, które no ja jako dziecko no nie miałam na co dzień i to naprawdę cieszyło. To, Dokładnie. To, tak, a Nawet teraz... takie przysłowie było, że nie dla świni pomarańcze. Oj, 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 Ale oj. błysnąłem. Tak, bardzo. Widzicie, po to są właśnie studia. Trzeba zrobić kilka fakultetów i później się na takie teksty. Tak. Dobrze, no odnośnie samych prezentów. Oczywiście możecie u nas nabyć. To są mydełka, tradycyjnie już wiecie, i kremiki, ale jeżeli byście oczywiście no, nie chcieli czegoś takiego, to warto zawsze coś takiego, nam się wydaje, oryginalnego. My na prezenty, pamiętam, chodziliśmy, jak jeszcze była u nas Cepelia. Tak, i tam kradliśmy różne przedmioty. A ty jesteś... A nie, to nie, tego miałem nie mówić. No tego się nie mówi. A, tego nie, tak. Tego się nie mówi, tak. Ale że nie wpadliśmy, też nie mówić. Nie. I my w Cepeli właśnie kupiliśmy chyba Twojej siostrze, pamiętasz, taki malutki witrażyk, który ona nad kominkiem takiego aniołka powiesiła i wisi u niej, to pamiętam. Coś jeszcze tam było takiego drewnianego, ale fajnie, postarajcie się, żeby to nie była jakaś taka typowa... Nie musicie dużo wydać. Wiecie co, to chodzi tutaj, żeby pomyśleć, żeby się troszeczkę... Albo samemu coś zrobić. Albo samemu coś zrobić, dokładnie. Ja ostatnio widziałam, no mam taką delikatną zajawkę na temat szydełkowania i robienia sobie takich rzeczy, ale jeszcze no nie mam czasu, po prostu nie mam czasu. Zabiorę się do tego, ale chciałabym właśnie coś takich z szydełek, takie wydziergać, ale to na pewno będzie to w przyszłości. No i Klaudia też mi dała wspaniały prezent, namalowała dla mnie po prostu kółko i krzyżyk. Nie, dałam Ci kiedyś wspaniały prezent, ręcznie robiony. Pamiętam, serduszko, jeszcze do tej pory mam. Z gipsu mi wylała i gipsu napisała do nim wylałam, kocham tak, Cię. Kocham Cię, wymalowałam na czerwono, ale wiecie jakie to ciężkie było, jakie to wielkie? Ja się To zastanawiałem, serce czy nie chciała mi nim przywalić. A Ty jesteś już co? Wiecie, nie byłoby dowodu dla policji, bo jednak napisała kocham Cię i było serce, a że ja mam głowę rozbitą. Widocznie sam się potknąłem i trzepnąłem się kilka razy, 17 razy w to serce głową. Także patrz, Bożenko, to do Ciebie leci. O, spójrzcie, czy to pięknie nie wygląda? Ślicznie. Ślicznie. Klaudusiu, jest tak ładny, jak Ty kiedy śpisz. O, dzięki, ale mi komplement strzeliłeś. No chyba jeden z lepszych dzisiaj. Dobra, wiesz co, wydaje mi się, że tutaj jeszcze wypełniać damy, żeby to troszeczkę nie latało. No, żeby Dobrze, tak. ale ja już to sobie odłożę, żebym ja wiedziała, że to już jest skompletowane. Wiesz, bo tak to mi się później pomiesza, a troszkę tego mam tutaj do zrobienia. Widzicie, my i- teraz pakujemy też takie osoby, które od nas otrzymują na ogół w kopertach, ale jak już jest taka paczuszka, Troszeczkę. no, że mamy ten kartonik, on nie jest taki jakby taki twardy, żeby No to w jest kopercie ozdobne, to byłoby jest taki zniszczone. Typowy, No, dlatego ładny, musimy taki już fajniutki takie na kartoniki. prezent. Zresztą powiem Wam, że trochę jesteśmy też nie to raz się stało, Raz się że stało. kremik pękł. Wprawdzie na tyle przesyłek to można powiedzieć, że nic się nie No, stało, faktycznie. ale chyba od kopert będziemy powoli odchodzić. Odchodzić. I w takich, o może pokażesz Zabolu Już. ten kartonik. Jest to Wiesz- fajny kartonik, bo zobaczcie, jest Jakieś takie średnie. średnie zamówienia będziemy do takich, a Dokładnie. same mydełka to może jednak będziemy jeszcze w te koperty, bo mamy chyba jeszcze trochę ich. No jeszcze trochę Trzeba się tego ich pozbyć. jest, więc trzeba się... Ale tak- co się możemy dostać? Najwyżej upadnie i ktoś się po niej schyli. Oj, wiesz co? Ale ja nie wiem co upadnięte mydło się po niej schylasz, no przecież to wiadomo przecież. Każdy się schyla po Jak ty upadnięte coś mydło. powiesz. Aha, w ogóle zapomniałam chyba wspomnieć, bo są dwie opcje. Możecie mieć taki komplet, na przykład jedno mydełko i kremik, albo akurat tutaj jest maść przeciwbólowa. I wytłumacz, dlaczego on taki ma dziwny kolor. A, no bo mówię, że to Nie, jest... nie, ale widzicie, to nie w to, tym że to jest sensie. puste w środku, Tylko, tylko że jak po prostu zastyga- zastyga, to się odlepia od tych ścianek i to jest naprawdę, no pokaż tam w środku jak to wygląda, jest naprawdę na pełno, ale my nie jesteśmy w stanie tego jakoś tak to zrobić, żeby zostało, bo no tak jest, No po wiecie prostu, co, tak, no, się nalejemy, układa. to jest cieplutkie, prawda, i później jak to stygnie, To się kurczy, no to się kurczy się jak dzwonek. Dobrze, więc tutaj maść przeciwbólowa i mydełko i właśnie to jest takie mniejsze pudełeczko, a
O, i tutaj mamy akurat większe, dobrze, że To co wam akurat... kiedyś chyba mówiliśmy, że pokażemy, co nie? Tak, nie wiem, tak, czy myśmy już to poczekaj, pokazali. to jest, moniczka. No i tutaj mamy Czy dwa my zamulamy? mydełka. Proszę? Nie Czy my wiem. zamulamy? No dobra, no to nie będziemy zamulać, to tylko Wam pokazujemy, dzielimy się z Wami, co my na przykład mamy w ofercie i tyle. Może... Madzidełko, żeby to było jasne, madzidełko, pełen przepis jest na stronie. Tak, Natomiast można jeśli już- ktoś nie chce kupować osobno i robić po prostu tych mazidełek samemu, no bo jest to trochę czasochłonne, my już po 5 dni gotujemy, to nie gotujemy, właściwie podgrzewamy po 12 godzin dziennie, czyli rano wstajemy, jak my chodzimy koło 12 spać, wyłączamy, no i tak mieszamy w międzyczasie. Jest to takie upierdliwe po prostu. Jest. To my czasochłonne. możemy pomóc, a wy pomożecie nam. Dokładnie, cegiełeczka. Cegiełeczka. Dobra, Tak. kończymy, co nie? Dzięki wielkie. A w ogóle dzięki wszystkim za zamówienia. A właśnie. Ci, co właśnie złożyli i składali. Ale z nas wieśniaki, nie? Chyba powinniśmy No. podziękować na początku. Może wiesz co, zrób kopiuj wklej cięcie i daj na początek to, co mówimy na końcu. Tylko tak słucham, co on bredzi. Zima za oknem. My się budzimy, a jest pełno śniegu. Chociaż nie jest tak mroźno, temperatura dodatnia. Więc chciałam tutaj zwrócić Wam taką może uwagę, szczególnie dla naszych opiekunów, naszych małych pociech, już nie takich małych, bo widzieliście niejednokrotnie Arajcie i tak samo Bruna. Mówimy o szczeniaczkach, które mieliśmy rok temu, ponad rok temu. Tak, żeby akurat w tym okresie, może teraz takim chłodniejszym i dopiero się zbliżają, przecież to zima dopiero początek, żeby dawać psiaczkom coś ciepłego. Przynajmniej my tak robimy. Ponieważ nasze psiaczki, jak wiecie, to są zewnętrzne psiaczki. Mówię o Azji i Tanosku. One nie są domowymi psami, więc dobrze by było przynajmniej raz dziennie dać im coś ciepłego. Ciężko mi to Wam pokazać, ale wierzcie mi, garnek jest gorący. Dopiero co kaszę ugotowałam. I co ja w tym momencie robię? Daję każdy z nich wieczorem. Wczoraj przynieśliśmy z Marcinem takie kosteczki mięsne, jak tutaj już widzicie, to jest marchewka z rosołu. I one odtajały. W tym momencie właśnie dodaję ciepłej, niemalże gorącej kaszy. To ogrzeje im to mięsko. Może Wam się wydawać tutaj, że nie ma tego dużo, że jest tak na takie duże psy 70 kg Tanos. Wiecie co, nie mam takiej dużej wagi, żeby go zważyć. Musimy iść, musimy? No nie musimy, właśnie o to chodzi. Nie chodzimy z nimi do weterynarzy, bo nie ma takiej potrzeby. W razie W, jakby miały jakieś robaki, no to sprawdzamy ich stolec, dajemy do badania, żeby niepotrzebnie ich nie faszerować przecież tymi tabletkami. Dobrze, ale ja tak skaczę tematami. Tutaj właśnie w tym momencie to rozgrzewamy im tą papkę, żeby było troszeczkę przepraszam bardzo, trochę cieplejsze. Ja to tylko wymemłam, wybełtam, ale to nie wszystko, bo przecież to są małe wielkoludy. Małe, fajna skrajność, małe wielkoludy. I musimy im tutaj jeszcze coś treściwego dołożyć, bo przecież to by było dla małe. A, taka kostka z ciekawości, ona była chyba 200 czy 250 gram, kochanie? 250 gram. Aha, 250 gram, no to widzicie to Czyli 500 gram. po pół kilograma na każdego psiaka. Żeby to się kalkulowało na tak dużego psiaka, on by musiał zjeść koło 2,5 kg takiego mięsa. Tak, 2,5 kg. I w tym momencie uzupełniamy.
uzupełniamy, jak wiecie, my cały czas stosujemy jedną karmę od x lat, już nie wiem, nawet nie pamiętam, chyba z 3 albo 4 lata. Odkąd jesteśmy tu na To siedlisku i w Polsce? To chyba 4 lata, tak, cały czas tym, wiecie co, dlaczego my może nie zmieniamy, bo raz, przede wszystkim szukaliśmy, my zawsze, jak kupujemy raz, to dobrze i tak samo cechujemy się przy wyborze mięsa dla nas, czy jakiegokolwiek jedzenia, tak samo i dla naszych pociech, bo chcemy, żeby były zdrowe. Bo zaoszczędza to nam kosztów weterynaryjnych i ich zdrowia, więc... Dokładnie, a tutaj macie naprawdę zbilansowaną tą karmę, jesteśmy jej pewni, tyle lat co mamy psiaki, nigdy nic się nie działo, tu jest aż 75% mięsa i A nie dodatku, Ojejciu, w ogóle nie ma w zboża. ogóle nie ma zboża, tak, to jest, w ogóle nie ma zboża. Popatrzcie, 75% To wyprostuję od trochę. na probiotyki, na kości, bo to jest po angielsku akurat napisane, na kości i stawy, naturalne antytoksykanty, nie ma właśnie zbóż nie ma, Tak. to byśmy przestrzegali, żeby starać się nie szukać Tak. karmy bez zbóż. To jest po prostu dodatek, wiem, zaraz ktoś powie, dobra, ale gotujecie kaszę. Ale to są tymczasowe. To jest okazjonalnie im dajemy i teraz będziemy tak troszeczkę im cieplejsze posiłki dawać, jak ta temperatura spada, bo latem to one albo generalnie dostają raz surowe mięso jednego dnia, raz chrupkie, a czemu im surowe mięso dajemy? Bo uważam, że to też jest dobre. Zróżnicowana dieta, wiecie, też nie popadajmy w skrajności, naszym zdaniem, Tak. że karmimy tylko chrupkami, one są najbardziej wygodne, psy je lubią Tak, jeść, tak. I są jakby kompletem witamin. Dokładnie, bo my czasami w tej barwie, no wiecie, musicie dużo dodawać. I Tak. żółtko, i kolagen, i kurkumę. No trzeba postarać się troszeczkę. Sucha jednak drażetka jest łatwizną, ale nie mówimy, że tak powinno się Karmić jedynie cały suchymi. czas. Dokładnie. Tak, naszym zdaniem zróżnicowana dieta gwarantem sukcesu. Gwarantem zdrowia waszych pociech. Dobra, tutaj widzieliście, ja dałam po takiej miarce i teraz muszę dołożyć, no bo to każdego waga jest troszeczkę inna. I jak macie jeszcze, my od czasu do czasu tak samo kolagen dajemy. Tylko wiecie co, ja go rozpuszczę w wodzie, bo lepiej jest, bo to jest, widzicie, taki proszek. O, takie dam 2 miareczki i tutaj podlejemy to. Bo nie wlewaj do mojego skupa. Wiem, bo właśnie ja razem z psami wciągam ten kolagen. Tak, to jest bardzo fajny. Bardzo dobry suplement. kolagen. Tak. No, dokładnie. Nie będziemy tutaj reklamować firmy. Mamy inną do pochwalenia się. Natomiast to takie dla nas. Dodatkowo, bo w tym, żeby to było też jasne, w euforii Biofida jest kolagen. My zwiększamy dawkę, my mamy potężne psy, osoby, które mają mniejsze, na pewno to co jest w tej firmie, jakby w suchej karmie wystarczy, natomiast nasze psy są potężne i największym z problemów dla nich w późniejszym wieku właśnie są stawy. Bo to nawet, wiecie, nie jest owczarek niemiecki, to są, tak dla ludzi, którzy nie za bardzo jakby potrafią to wagowo określić, owczarki niemieckie powiedzmy około 40 kg ważą, nasze ważą 70, są 2 razy większe jeszcze od takich psów, które możemy porównać. A jaki on teraz fajny, taki Lew. włochaty. Lew, zresztą gadu do obiadu, właśnie, do śniadania, my zaraz do nich podejdziemy i zobaczymy. A jeden z widzów prosił nas, żebyśmy po prostu opowiedzieli o nich, bo właśnie mówimy o Azjatach, o owczarkach środowo-azjatyckich, troszeczkę o ich takich zachowaniu, takim naprawdę jak my obserwujemy na siedlisku. Nie, że cechy charakterystyczne, rasy środkowoazjatyckie, bla bla bla. Nie. Zrobimy taki odcinek, może nie teraz, ale zrobimy. Tak, właśnie takie ich zachowania, ich odpały. I nie tylko u nas na siedlisku, bo my też jeździmy i obserwujemy bardzo bliski kontakt z Arajcią i od czasu do czasu Bruna widzimy, więc widzimy Tak, ich już możemy zachowania. powiedzieć. Chociaż fakt, że to ciągle jest rodzina, no bo to są dzieci, więc gdzieś jest szansa, że gen przeszedł durnego zachowania, na przykład kopania dołków. Aha,
Tak. Wszystkie kopią. No, wszystkie kopią. Jak macie, chcecie... Ale ludzie no też pisali inni, co nie? Wszystkie kopią. Wszystkie kopią. Dobra, ja się ubieram i lecimy zobaczyć nasze pociechy. Spójrzcie, Thanos już stoi i czeka. Azja zawsze mnie odprowadza. Prowadzi, żebym przypadkiem nie zmieniła kierunku I zdania. i zdania. Czy da mi, Czy my was nie da kiedyś mi? oszukaliśmy? Tak grzeczny pies jest. Tak. Zna swoją pozycję. A, proszę. Teraz jeszcze można je pokiziać, pomiziać i w tym momencie my tutaj pieski zostawiamy i one odpoczywają aż do wieczora będą, znaczy do wieczora, aż się ściemni, no bo to jest w tym momencie czas dla nich, one pracowały w nocy, więc za chwilę będą miały odpoczynek. kilka godzin. Dobra, kochanie, szybko, bo Azja widzisz już szama. kończy, popatrzcie jak on je. Thanos jest strasznie wolny. Widzicie, to jest większy przecież on jest. On sobie liże, on sobie miskę zostawia, Azja nie podejdzie do niej. Panie, No, dobrze, już Azja, dobrze. wycofuj się. Dlaczego widzicie, że karmimy tylko 2 pieski naraz? Tak, bo Azja jest tak zaboczna, zresztą nie tyle Azja, Thanos tak samo i Amberek Amber by nie zjadłaby. zjadł przy Po nich. prostu wzięłyby ją, odsunęły od miski i ona by uciekła, no bo już wiemy jej zachowania, zresztą niejednokrotnie wy też nam zdajecie relacje, jak te nasze pociechy się zachowują w stosunku do innych psów, innych ras. No, są dominujące i weźcie to zawsze pod uwagę. Dobrze, ty jeszcze pokaż, jak one tutaj mają, a ja idę po miseczkę. No i Azja musi do jutra starczyć, kochana. Tato, nie pitol, jeszcze upoluję sobie kurkę. Ja ci upoluję kurkę. Gamonica nam przedwczoraj zabiła kurkę młodą. No, znowu się powtarza, ale były joby. Nie uderzyliśmy, bo takich psów to raczej się nie bije, ale tak na nie nakrzyczeliśmy, żeby się tego i walczyły z nami, też trochę warczały, że jak myśmy zabierali tą kurkę, bo nie daliśmy jej zjeść, ale w końcu udało nam się je przepłożyć. Klaudia wzięła jakieś pudełko z śrubkami, zaczęła nim chrobotać, mówi, że chciała przywalić, ale sam ten odgłos takiego uderzania w pudełku je przestraszył. Podkurczyły ogony i do budy obydwa zwiały. No takie akcje są. No niestety musicie sobie zdawać sprawę, że to są psy, one bardzo mają takie cechy prymitywne. Thanos tego nigdy nie zrobił, ale Azja ma tendencję do polowań. Amberek już dostała, tylko że Amberek dostała w domciu jedzonko, no bo wiecie, bo to Amberek nie ma podszorstka, ona marznie, wyjdzie w taką pogodę, to nie to, że z Wiecie, no, chociażby na sika, co nie? Tak, że z Dobermanem nie można spacerować w zimie, można, tylko albo jej dać jakieś ubranko, albo po prostu aktywne, po prostu to jest takie wyjście, żeby nie zmarł I żeby pies. to też jakoś dziwnie nie zabrzmiało, teraz co powiem, ale to był pies kupiony nam do mieszkania, jak mieszkaliśmy w Anglii. My jakby nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, co znaczy brak podszorstka Tak. na gospodarstwie, Tak, tak. szczególnie jak, że potrzebujemy, żeby psy opieką objęły to gospodarstwo, więc osobiście rasy nie polecamy absolutnie do gospodarstw, chyba że macie duże mieszkanie i nie macie problemu, że ten pies nie będzie strzegł gospodarstwa, tylko będzie siedział w domu, no bo po prostu on nie da rady w takie zimne dni wytrzymać na dworze. Dokładnie. To jest kochany pies, to jest bardzo fajny. No wiecie, znacie Amberka. Znacie Amberka, Ale... tylko mu pokazujemy wam pewne plusy i minusy, minusy jeżeli chodzi rasy. o stricte rasy. Rasy. Dokładnie, bo teraz w ogóle my dostajemy tutaj wiadomości od znajomych u nas z okolicy. Są wilki. Tak. I no wiecie, te psy są na wilki. Oczywiście jeżeli będzie duża fatacha wilków, no to 2 sobie nie poradzą. Ale powiem wam, że przelicznik jest bardzo duży. Jakbyśmy mieli 3 psy, to już watacha nie podejdzie. Po prostu za duży rejwach, one są za mocne na nie. Dokładnie. A może jeszcze co niektórzy mogą tutaj zwrócić uwagę na mnie, że To zależy jaka watacha, nie? o karmienie, czemu my jajek, żółtek nie dajemy psom, ponieważ one sobie same znajdują. Mamy kury, które znoszą gdzieś indziej, nam się czasami tam nie chce wspinać i psy to wyjadają. Dokładnie. Azja jest spryciura, a No, wręcz... źle nie wyglądają. No, źle nie wyglądają. Dobra, lecimy bo dalej. ręce Teraz zamarzają. My lecimy na nasze śniadanie. Tak jest. Wczoraj wieczorem wieczorem, to nie było wieczorem, po południe, tylko że tak się szybko ale już było ściemnia. ciemno, się zaczynało robić.
śnieg z dachu zaczął topnieć. Był, wiecie, jaki topniejący śnieg, jest zimny. Marcinowi się lało do rękawów Straszne i postanowił to było. uparty założyć te rynny. Co tam poszło brzydkich wyrazów, to moje. Ojej, czy tak? Ręce mi drętwiały, bo trzymałem tak i były oblewane zimną wodą. Po prostu jestem chyba głupi, kuźwa, ale zarobiłem. Tak, No i więc rynna mamy naszą zrobiona. rynnę. No potrzeba troszkę słońca, żeby ta widzicie, takie co wystaje Które? tam, A, te widzę. plastiki, żeby troszeczkę jakby nabrały kształtu i opadły. Pędziubki takie. Niestety to jest bardzo gruba folia, no i po prostu potrzebuje być podgrzana, żeby zmienić kształt. Albo ja kiedyś wezmę suszarkę, no bo to cała zima jest, ale wpada wszystko do rynny. No popatrzcie, jak to sexy wygląda. Już Cały przechodzę tył za mamy tobą. skończony. Wreszcie jest czysty i taki elegancko nam się wydaje wyglądający. Super, naprawdę pięknie to wygląda. No tą, co widzicie, tą skrzyneczkę elektryczną ja też obiję tymi samymi deskami modrzewiowymi. Nie wiem, czy kochani będzie coś słychać, tak zawiało. Dobrze, to jeszcze raz. Jeszcze raz. No pewnie było słychać. Tą deskę, tą rozdzielnię elektryczną, tą Chyba tak. skrzynkę Skrzynkę. elektryczną też obiję modrzewiem. No i dookoła zrobimy oczywiście ze żwiru opaskę taką drenażową. Gdzieś tak może na pół metra, nie wiem, będziemy liczyć, to ładny będzie żwirek i cały ten beton tam poniżej desek chcemy okleić łupkiem, czy nie bazaltem, tylko czy granitem, no nie wiem, wiecie, takie płaskie są kamienie, jakieś tam się wybierze, zwał jak zwał, czy to granit, czy to bazalt, coś co będzie nam pasowało jakby wizualnie i do tego co my chcemy tu osiągnąć. No i muszę jeszcze tylko takie troszeczkę wnęki przy samej górze okien dorobić, bo to no jeszcze nie miałem czasu. Nie jest to takie ważne, może to już zrobię następnym rok, bardziej mi zależy. Tamta strona już jest skończona, ale jeszcze ta i przód został do podciągnięcia do góry i założenie lampy, co nie? Także dla mnie to jest ważniejsze, a jak będę miał czas, to skończę też te wnęki, to mi tam zajmuje kilka godzin i jest zrobione. Dobra, chodź lecimy, bo Bo zamarzniemy. no, a jajka czekają. Tak jest, lecimy. Ale ładne, prawda, że ładne? Piękne, piękne, jestem bardzo z ciebie dumna. Dziękujemy wam bardzo za wszystkie sympatyczne komentarze. Tak jak pisałem wam, że nieskromnie tym razem, ale bardzo się cieszymy. No, jest to rzecz, która nas cieszy, bo to jest pierwsza, no może nie pierwsza, ale taka duża rzecz, która była zrobiona dla nas, żeby wreszcie już nie mieszkać własnymi rękoma, kochani. żeby nie mieszkać w tym foliaku. No bo to tak wiecie, wyglądało trochę, ja wiem, no już po tylu latach trochę bez sensu. Także też dziękujemy Ewie M, nie wiem czy chcę powiedzieć nazwisko czy nie, pewnie nie, to dziękujemy, bo ona tak jakby przekonała nas do końca, że słuchajcie, opalanie nie jest najlepszym pomysłem, pomalujcie to olejem, żeby zachować właśnie tą kolorystykę. My oleje mieliśmy, od samego początku chcieliśmy olejować, ale nam się koncepcja w międzyczasie zmieniła na opalanie, później myśleliśmy o bejcy, później myśleliśmy o tym, żeby zostawić i żeby to zszarzało, ale ona mówi, wiecie, dłużej się zatrzyma ten efekt właśnie takiego koloru i modrzewia, no i też zabezpieczy i faktycznie jest to kupę roboty, kupę pracy, modrzew też nie jest przecież tanią deską, więc zabezpieczamy i będziemy zabezpieczać co jakiś tam czas. Pozdrawiamy cię. Pozdrawiamy, Ewcia. Śniadanie mistrzu. Tak. I jeszcze kapusta kiszona. Kapusta kiszona musi być. Żeby nie było, że jesteśmy lepsi od psów, też jemy z wiadra. No my mamy takiej ilości kapusty kiszoną. I taka kapustka ile na tydzień nam zajdzie? O nie, chyba Nie? więcej. Chyba No więcej, no. Ale bardzo smaczne. No widzicie, śniadanie mistrzów, Izar i jeszcze, no niestety Klaudia tradycyjnie co? Kawusia. Chwila prawdy. Klaudia jajeczkuje, no to trzeba umyć inkubator. Myślisz, że się zmieszczę? Będą małe marcinki. O Boże, nie to, tylko nie to. Więcej już marcinków nie zniosę. Co innego Klaudunia, ale marcinków nie. To po co ja ci to myję, Klaudusiu? Ja Myj, żeby było dokładnie. Chcę mieć kolegów.
Dobrze, my się tak tutaj troszeczkę nabijemy, Nie, to poważnie. a dzisiaj przychodzą do nas jajeczka Leghornów. Pamiętacie, jak już wspominaliśmy Wam, nie wiem, w jednym z ostatnich Takie białe odcinków. ze skrzydłami. Tak, bo robimy jeszcze jedno podejście za namową w sumie jednego z Was, jednego z widzów. No i ale no, tak z jednego z widzów jakby on nam to ale żeby nie było, były wcześniej komentarze o tym też mówione i kilka osób już mówiło że Leghorny spokojnie dają radę w takich warunkach nieocieplonych kurników. A my myślimy, że nawaliliśmy, i to już mówiliśmy nieraz, ściółką, że myśmy po prostu porobiliśmy sobie pod górę po prostu ściółkę złą dostosowując do tego. Teraz mamy sucho, ładnie, dalej jest nieocieplony kurnik, bo jest nieocieplony. Ale już mam pomysł na jego ocieplenie, bo chodziło o to, że wiecie, my mamy takie białe drzwiczki z boku, co nie wejście, ten taki, bo to jest kontener jak to się nazywają? Terma? Tak, termy, te takie z samochodów i te drzwiczki chciałem zawsze zachować, ale znowu z tymi drzwiczkami, one są bardzo blisko tego, jak się otwierają boczne ściany i bardzo ciężko by mi to było po prostu ocieplić, no bo te drzwi albo by się nie otwierały, albo musiały być coś tam nieocieplone, jedna ściana i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to mnie ciągle blokowało. I jak nie ma rozwiązania, no to rozwiązaniem jest najprostsze, pozbywamy się tych drzwi. My mamy drzwi z boku, te drewniane. Jak będzie kurnik ocieplony, to chyba już nie będziemy potrzebowali jakby tego dogrzewania, co my tam mamy elektrycznego, więc ściągnę to z półki, będzie łatwe przejście. No trzeba będzie przejść przez cały kurnik niestety, żeby jajka wziąć, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Od razu to mówi, nam się takie coś nie podoba. No ale w tej formie kurnika, jaki mamy, po prostu, no mamy jak mamy, nie? Bo specjalnie taki kurnik robiłeś i tak rzędy, żebyśmy nie przytyli, bo tak to wiesz, jak przytyjesz, to z brzuchem się nie zmieścisz. Właśnie, no to czyli jednak znalazła Klaudia pozytyw No, i już nie mam się co martwić. Tak, to takie jest dbanie o naszą figurę.